Dzień dobry, nazywam się Tomasz Tamborski, mam 39 lat, jestem łódzkim przedsiębiorcą. Jestem współzałożycielem 3 spółek kapitałowych, z czego 2 zajmują się marketingiem farmaceutycznym, a 1 działa w branży fitness. Jesteśmy właścicielem klubu fitness w Łodzi. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem 3 dzieci i amatorsko trenuję brazylijskie jiu-jitsu. A czy mógłby Pan powiedzieć, co skłoniło Pana do rozpoczęcia własnej działalności biznesowej? Wspomniał Pan, że to są już w tym momencie 3 podmioty. Obecnie to są 3 podmioty, wcześniej jak liczyłem było ich chyba jeszcze wcześniej ze 4. To był okres studiów, kiedy obowiązkowo musieliśmy odbywać praktyki. Ja trafiłem do firmy mojego ojca. Tam trafiłem do działu marketingu i sprzedaży. To się przerodziło w moją pierwszą pracę. A ponieważ ja byłem zawsze niepokorny i chciałem, aby dużo zależało ode mnie, kiedy napotkałem się z problemem wdrażania moich pomysłów, uznałem, że szkoda tracić czasu na przepychanie się z ojcem i jego wspólnikami i podjąłem decyzję o założeniu własnej firmy. I to była pierwsza moja firma, która bazowała na doświadczeniach, które wyniosłem z mojej pierwszej pracy. Jak wtedy zareagował Pana tata? Przez rodziców zawsze byłem wspierany i przez mamę, i przez ojca. Moi rodzice byli zawsze przedsiębiorczy, jeszcze pamiętając czasy schyłku komunizmu, kiedy to większość z naszych rodziców pracowało w państwowych zakładach. Moi rodzice starali się znaleźć dodatkowe źródło dochodu. I to były inicjatywy właśnie takie, które teraz nazywamy przedsiębiorczością. Więc doskonale rozumieli moje ambicje i wspomagali mnie w tym. A czy podeszli trochę z takim pobłażliwym uśmiechem, czy może z zainteresowaniem, gdy doszedł Pan do wniosku, że nie, tata, jego wspólnicy robią źle, ja wiem jak to zrobić lepiej, no i otwieram własną firmę. Jaka była ich pierwsza reakcja? Ja byłem wspierany. Moja pierwsza firma tak naprawdę, ja współpracowałem nadal z firmą ojca, przy czym na własnych warunkach. Tak? Można powiedzieć, że to się przerodziło w pewne freelancerstwo, ponieważ mój ojciec prowadził drukarnię offsetową. Był to jeden z większych zakładów poligraficznych tutaj w Łodzi w latach 90. Więc ja, kiedy zaczynałem jako przedstawiciel handlowy i chciałem wprowadzać swoje zasady prowadzenia tego działu i napotkałem się z problemem w realizowaniu ich, zaproponowałem układ taki, kiedy będę po prostu freelancerem, tak? I z tego przerodziło się to w biznes pod tytułem konsorcjum poligraficzne. To był początek, kiedy internet witał pod strzechę przedsiębiorstw, kiedy firmy się informatyzowały. Ja wtedy zauważyłem taką zależność, że usługi poligraficzne w Polsce są na bardzo zróżnicowanym poziomie cenowym. Więc no, wiedząc, że nie wszyscy to jeszcze wiedzą, a ponieważ studiowałem informatykę, ekonometrię, udało mi się zlokalizować tańsze ośrodki w Polsce, więc no, bazowałem na tym, że pozlecałem pracę, więc byłem takim brokerem drukarskim usług poligraficznych. Stąd też no, część prac trafiało do ojca, do firmy i tutaj była pełna kooperacja. A czego się Pan nauczył i co Panu dała ta pierwsza praca? Odpowiedzialności zapewne, ale też poczucie niezależności. Ja wtedy też się uświadomiłem sobie, że przez te kilka miesięcy, niespełna rok, kiedy pracowałem u ojca, że nie jestem stworzony do pracy u kogoś i miałem jeszcze jeden epizod, kiedy trochę byłem zmuszony podjąć decyzję, żeby jednak spróbować może pracę na rzecz jako pracownik, jako menadżer najęty. Niemniej to doświadczenie drugi raz, kiedy też musiałem się sprawdzić jako pracownik najemny, utwierdziło mnie już ostatecznie, że nie jest to miejsce dla mnie. Powiedział Pan, że od początku był wspierany przez rodziców. W związku z tym, jaką rolę odegrali Pana najbliżsi i przyjaciele, i rodzina w tym rozpoczęciu biznesu? Tak jak powiedziałem, ja się wychowywałem w domu, gdzie moi rodzice byli bardzo przedsiębiorczy. Zarówno mama, która pracując jako księgowa w zakładzie państwowym podjęła próbę i założyła biuro rachunkowe, jak również ojciec, kiedy wywodził się z branży poligraficznej, ale nie mając jeszcze środków na założenie własnego biznesu i ma się różnych zajęć, od handlu, wyjazdów po dewizy, jak również pracy za granicą. I myślę, że wychowywanie się w takim domu, gdzie obserwując, że przedsiębiorczość tak naprawdę to nic strasznego, a wręcz może tylko pomóc w realizacji
własnych celów, no, spowodowało mi łatwość w podjęciu decyzji, że ja też chcę iść tą drogą. Więc to było na pewno to doświadczenie, które ulepiło mnie jako przedsiębiorcę. Jakie znaczenie dla przedsiębiorcy albo dla osoby, która dopiero chciałaby nim zostać, ma motywacja? Motywacja w mojej ocenie to jest paliwo do działań. Jej możemy szukać w różnych miejscach i tak na dobrą sprawę nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy mieli jedną motywację, bo ja jako młody człowiek, moją motywacją było po prostu chęć zarabiania pieniędzy i posiadanie takiej ilości pieniędzy, która pozwoli mi wtedy fajnie żyć, tak? Fajnie żyć, czyli mieć na to, co potrzebuję, na nowe ciuchy, na fajną zabawę, na wyjazdy za granicę i to mnie motywowało. Dzisiaj już jako osoba, która ma rodzinę, tej motywacji szukam właśnie tam. Wiadomo mi, że w życiu przedsiębiorcy bywają chwile zwątpienia i sobie zadajemy pytanie, czy warto, czy to, co robię, pozwala mi się realizować, czy czuję się szczęśliwym. Myślę, że to trochę z wiekiem przychodzi, ale wtedy właśnie też tej motywacji szukam tam i dla mnie wsparcie moich najbliższych jest tym, co daje mi siłę do działania. A co by Pan podpowiedział osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem i czasami brakuje im tej motywacji? Czy jeżeli brakuje jej na starcie, to powinniśmy może przewartościować to, co chcemy robić w życiu? Zdecydowanie tak, ponieważ ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy wątpliwości do działań, które chcemy podjąć, to lepiej tego nie róbmy. Albo przeprowadźmy ze sobą rozmowę, czy też z najbliższymi, z którymi chcemy ten projekt realizować, i odrzućmy wszystkie wątpliwości, albo zostawmy to i nie zabierajmy się za to. Także zdecydowanie tak, no, motywacja jest potrzebna i bez pełnego przekonania w sukces, że idziemy po wygraną, nie proponuję zaczynać własnego biznesu. Czy Pana wykształcenie ma odzwierciedlenie w ścieżce zawodowej i w tym, co teraz Pan robi w swoim życiu? Tak, zdecydowanie tak. Ja zacząłem studia magisterskie na kierunku informatyka i ekonometria, przy czym nie byłem do końca przykładnym studentem, przyznam się. I kiedy już należało więcej czasu poświęcić na sprawy związane z pisaniem kodów bądź zagłębieniem się w meandry informatyki, ja poszedłem w kierunku bardziej socjologicznych nauk i dzięki uprzejmości mojego opiekuna mojej grupy, a byłem w specjalizacji komputerowej metody badań operacyjnych, uzyskałem pozwolenie, aby moje dalsze wykształcenie poszło w kierunku nauk o marketingu i zarządzaniu. I tak na dobrą sprawę od 4. roku to już jest mój główny kierunek i nurt, którym się interesuję i co ma przełożenie w mojej obecnej pracy. Po studiach magisterskich skończyłem studia podyplomowe, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Następnie były kursy mini MBA, kursy organizowane przez ICANN Institute, to jest wydawca Harvard Business Review. Rozpocząłem studia doktoranckie też tutaj na katedrze, w katedrze zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Także to, co robię to jest pokłosiem tak na dobrą sprawę tego, w jakim kierunku się wykształciłem. A czy był jakiś punkt zwrotny w tej Pana ścieżce zawodowej i ścieżce edukacyjnej, w której powiedział Pan, że tak, właśnie idę w tym kierunku, albo nie, coś zmieniam, skręcam w którąś ze stron? Czy punkt zwrotny? Ja zawsze interesowałem się sprzedażą i marketingiem i długo tak na dobrą sprawę nie rozumiałem, czym jest marketing i to mnie bardzo intrygowało. I tak naprawdę powiem szczerze, że nawet kończąc studia magisterskie, a potem zaczynając doktoranckie, nie potrafiłem chyba nawet udzielić prawidłowej definicji, czym jest marketing. I chęć poznania, czym jest żywy marketing, skłoniło mnie do tak naprawdę obrania też ścieżki swojej zawodowej, bo moje firmy, 2 spółki zajmują się marketingiem farmaceutycznym. Realizujemy dla producentów leków, dla światowych koncernów koncepcje i kampanie marketingowe. Akurat my wyspecjalizowaliśmy się w takim specyficznym trochę kierunku, ponieważ zajmujemy się promocją leków receptowych, czyli tak zwanych RX-ów, czyli tych, które nie są dostępne bez recepty. I to mi daje naprawdę bardzo dużą radość, bo tą naukę, którą zbierałem teoretyczną,
jestem teraz w stanie wdrażać i implementować i wykorzystywać w życiu praktycznym. Pomysł na założenie pierwszego biznesu zrodził się jako inspiracja tego, czym zajmowali się rodzice. A jak było dalej? Skąd pomysł na kolejne biznesy, na zajęcie się tą branżą medyczną, farmaceutyczną, a tutaj równocześnie jeszcze sport, fitness? Jak to wygląda? W życiu przedsiębiorcy bywa tak, że nie każdy los, który ciągniemy na loterii życia, jest tym wygranym. I ja doszedłem w pewnym momencie do takiego, powiedzmy, zakrętu, gdzie spółkę, którą prowadziłem z moim przyjacielem, musieliśmy rozwiązać, ponieważ był to okres 5. roku studiów. On zdecydował się kontynuować swój rozwój w kierunku zawodu prawnika, więc poszedł na specjalizację radcy prawnego. Ja pozostałem sam, trochę bez pomysłu i chyba takiej też wewnętrznej motywacji, co dalej z tym biznesem chcę robić, i podjąłem wtedy decyzję o tym, aby spróbować się jako pracownik na rynku pracy. Więc zostałem zatrudnienie w jednej z tutaj z łódzkich agencji reklamowych. Udało mi się podpisać taki kontrakt menedżerski, nie byłem szeregowym pracownikiem, byłem osobą odpowiedzialną za tak zwany new business, ale tam wytrzymałem tylko 3 miesiące. No, to była powtórka z historii tak naprawdę z tego okresu, kiedy podejmowałem pracę u firmie ojca. Niepokorna dusza ze mnie, więc kiedy czułem, że sufit nad głową mam bardzo szybko i nie widzę możliwości realizowania własnej koncepcji i własnych działań, podjąłem decyzję o tym, aby ponownie spróbować jako przedsiębiorca, przy czym to doświadczenie pomogło mi w obraniu nowego kierunku. W firmie, w której pracowałem, firma zajmowała się właśnie marketingiem farmaceutycznym. Ponieważ uważam się za człowieka bystrego, więc zorientowanie się, jaki model biznesowy przede mną stoi i jak to funkcjonuje, okres 3 miesięcy w zupełności mi wystarczył, aby spróbować zrobić to po swojemu. I też tak się stało. Przy czym tutaj bardzo fajne doświadczenie, z którym chciałbym się podzielić i może też będzie inspiracją dla ludzi młodych, czy którzy chcą próbować jako przedsiębiorcy, że w biznesie nie warto zbyt długo się zastanawiać, trzeba działać. Ja ze swoim przyjacielem kolejnym, ponieważ ja mam takie szczęście, że się otaczam ludźmi, którymi potrafię zarażać swoim entuzjazmem i głównie ja jestem zwolennikiem spółek, więc założyłem kolejną spółkę z moim przyjacielem, z którym znamy się już w chwili obecnej przeszło 30 lat, jesteśmy kumplami z klasy podstawowej. Od 4. klasy chodziliśmy razem ze sobą do szkoły. On był też na takim zakręcie, powiedzmy, swojej kariery zawodowej, kończył pracę w jednym z dużych koncernów producentów tytoniu, gdzie był przedstawicielem handlowym. No i mówimy: Wojtek, skoro jesteśmy w stanie to robić dla kogoś i są za to nam w stanie płacić pieniądze, no to dlaczego nie mielibyśmy zrobić tego dla siebie? No i tak się zaczęła nasza przygoda ze spółką Esculap BTL. Jest to agencja, wtedy zaczynaliśmy jako agencja reklamowa typu full service, przy czym o doświadczeniu, o którym właśnie chciałem powiedzieć, to ono jest takie, że jedyne, co my zrobiliśmy na samym początku, to zrobiliśmy sobie same wizytówki. I pojechaliśmy na pierwszy kongres medyczny, w którym spodziewaliśmy się spotkać naszych docelowych klientów, czyli firmy farmaceutyczne. No i zrobiliśmy takie wrażenie, że ludzie na spotkaniach, kiedy opowiadaliśmy o tym, czym się zajmujemy, tak naprawdę mając tylko wizytówki, pytali się, jaki kapitał za nami stoi, czy międzynarodowy, my mówiliśmy skromnie, że polski. I historia pierwszych zleceń posypała się tak szybko, że musiałem prosić zaprzyjaźnioną firmę, aby pierwsze zlecenia fakturowała za mnie, ponieważ ja nie miałem zarejestrowanej jeszcze spółki. I to był kierunek działań, który naprawdę polecam wszystkim, bo pewnie moglibyśmy długo czasu stracić i spędzać na omawianiu strategii, rozpisywaniu planów marketingowych, a my przeszliśmy do działań, do egzekucji i to jest, myślę, że złota zasada przedsiębiorczości. Trzeba działać. Jestem współwłaścicielem w 3 spółkach, z czego, tak jak powiedziałem wcześniej, jedna spółka to jest spółka z moim przyjacielem, z którym znamy się przeszło 30 lat. Druga to jest też, że ten sam przyjaciel i dokoptowany jeszcze jeden kolega ze studiów,
A trzecia spółka to jest spółka, która też wyrosła na bazie i kanwie znajomości, przy czym te relacje były budowane na macie sportowej, tak? Ponieważ wyrosły wspólnie z kolegami, trenowaliśmy razem w jednym klubie brazylijskie jiu-jitsu i kiedy zastanawialiśmy się, co mogliśmy dla tego klubu zrobić, czy powiększyć trochę matę, może żeby więcej osób przychodziło. Przerodziło się to w biznes i w chwili obecnej jesteśmy właścicielem jednego z łódzkich klubów fitnessowych, gdzie strefa walki to jest tylko jedno z obszarów, z usług, które świadczymy tutaj dla łódzkiego społeczeństwa. No ale tak jak powiedziałem, to też wyrosło na bazie tak naprawdę relacji koleżeńskich. Teraz pewnie wiele osób się zastanawia, czy Pana doba na pewno ma 24 godziny. Ma, aczkolwiek nie lubię strasznie narzekać, ale jak już mogę sobie ponarzekać, to jedyną rzeczą, z którym mam problem, nie tak, no bo ja nie używam słowa problem, ale z którymi się muszę mierzyć na co dzień, to jest wyścig z czasem, tak? I wstając rano jestem pełen energii, mam tą motywację, a na końcu dnia czasami czuję się jak ten chomik w kołowrotku, który biegnie i no, sił brakuje, a kołowrotek się cały czas tak samo szybko kręci. Ale kiedyś słyszałem takie chyba chińskie przysłowie, że jeżeli brakuje Ci czasu, dołóż obowiązków i chyba coś w tym jest, bo to się wiąże tak naprawdę z lepszą organizacją czasu pracy. A z takimi, no teraz nie użyję słowa problemami, ale wyzwaniami spotkał się Pan na swojej drodze zawodowej i przy otwieraniu oraz prowadzeniu i rozwijaniu biznesu? Ja jestem szczęściarzem w życiu prywatnym i zawodowym. Ja nie odnotowuję w swojej pamięci, albo może tak też mam skonstruowany umysł, że mój umysł nie przechowuje tego typu zdarzeń jako problemy. Natomiast największym bolączką, myślę, że pewną trudnością w prowadzeniu biznesu jest moment, w którym zapominamy, dlaczego to robimy i po co to robimy. I wtedy rzeczywiście ważne jest to, aby mieć gdzieś spisane ogólne wytyczne, jakie sobie przyjęliśmy na początku prowadzenia biznesu i odnajdywanie cały czas w sobie pokładów motywacji. Tak jak powiedziałem, motywacja jest tym paliwem i mnie osobiście bardzo pomagają rozmowy z moją żoną, kiedy są momenty, kiedy mówię, to jest bez sensu albo może coś innego będę robił. Wtedy tak naprawdę to ona mi przypomina, jak entuzjastycznie ja podchodziłem jeszcze jakiś czas temu do tego pomysłu i okazuje się, że wystarczy iskierka, aby to wzniecić na nowo no i wtedy znowu rano wstać i jak chomik zasuwać do przodu. W takim razie jak ważne jest, żeby nasz partner, partnerka rozumieli to, co robimy i potrafili nas wspierać? Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, ona musi być i zrozumienie, myślę o równowadze, czyli o takim spokoju ducha wewnętrznym i pełnej akceptacji przez najbliższych tego, co robimy. Ja osobiście mam z tym duży problem, kiedy w domu zaczyna się coś dziać niedobrego, kiedy posprzeczamy się, bądź dzieci mnie wyprowadzą z równowagi. Wtedy kompletnie mój dzień wygląda zupełnie inaczej, tak? Więc dążę wtedy do tej harmonii w domu, bo to jest miejsce, w którym się wyciszam i ładuję baterie, a one są potrzebna, ta energia do zmagań dnia codziennego. Życie jako przedsiębiorca oczywiście nie gwarantuje może tego, że będziemy inaczej żyć, lepiej, ale daje taką szansę, że w pewnym momencie może uda nam się nie pracować, a zbudować sobie takie aktywa, które pozwolą nam generować przychód taki, aby po prostu żyć, czerpać z życia to, co najlepsze, robić to, co lubimy, a pracować tylko dlatego, że chcemy, a nie musimy. I ja do tego dążę i mam nadzieję, że już niedługo tak się też stanie. A w jaki sposób rozwija Pan swoje pomysły i jak wprowadza je w życie? Ja, tak jak powiedziałem, o sobie jestem wizjonerem, więc najlepiej mnie się to czyni w momencie, kiedy jesteśmy na urlopie. Ja może wiem, że to nie do końca jest najlepszy sposób na wypoczynek, ale ja wtedy mam ten komfort psychiczny, gdzie pozbawiony konieczności
myślenia o sprawach bieżących w firmie trochę odlatuje, tak? Czyli ja wtedy dużo czytam różnych inspirujących historii innych biznesmenów i literatury branżowej i wtedy kreślę sobie to, co chciałbym zrobić. Utarło się już, że kiedy ja wracam po powrocie, ludzie oczekują rewolucji, bo ja kiedy byłem młodszym przedsiębiorcą wpadałem i mówimy, teraz zmieniamy wszystko. Teraz się to staram czynić bardziej subtelnie i stosuję taką zasadę, że jeżeli chcesz zjeść dużego słonia, albo słonia, bo sam sobie jest duży, to zrób to, ale po kawałku. Więc no, metoda realizacji małych celów i rozpisywania dużych projektów na zadania i czynności, no to jest to, co w jaki sposób realizuję. A co było najtrudniejsze na tej drodze rozwijania i prowadzenia swojego biznesu? Sama mobilizacja. To jest moja, myślę, że najsłabsza strona, czyli zmuszenie siebie do pracy, czasami takiej, której nie lubię. I tutaj naprawdę tego zazdroszczę swojej małżonce, bo ona ma to, czego ja nie mam, czyli jak już dostaje obierze azymut działań, działa, a ja pozostaję czasami w tej sferze teorii. Wiem, na ile to jest istotne i staram się to czynić. No, niemniej znalezienie wewnątrz sobie pokładów do tego, idź to zrób, pomimo tego, że nie lubisz, ale wiem, że to jest bardzo ważne i to nie posunie mnie do przodu. To jest największym wyzwaniem dla mnie dnia codziennego i ogólnie przy realizacji wszystkich projektów. A jak ważne jest to, żeby pozwolić sobie czasem na porażkę albo żeby trochę sobie odpuścić? Porażka, myślę, że w życiu przedsiębiorcy jest wkalkulowana w cały proces tej ścieżki zawodowej i ja nie traktuję tego jako coś złego. To jest po prostu lekcja. A odnosząc się może też do mojego hobby, jakim jest brazylijskie jiu-jitsu, mówi się, że nie ma przegranych walk, ponieważ jeżeli przegrałeś, to nauczyłeś się tego, w jaki sposób przeciwnik cię podał i zastosował na tobą technikę, którą w kolejnym starciu będziesz mógł wybronić. Więc ja też tak podchodzę trochę też przekładam to na biznes, tak? Czyli jeżeli projekt kończy się niepowodzeniem, staram się zdiagnozować i to robię za każdym razem tak naprawdę, co poszło nie tak, co mogłem zrobić lepiej albo czego nie zrobiłem. I to pomaga przy podejmowaniu kolejnych decyzji, uniknięciu, powtarzaniu tych samych błędów. Kompetencje to jest miks 3 atrybutów, tak? Czyli to jest wiedza, są to umiejętności, postawa i na pewno wiedzę, którą nabyłem w trakcie swojej drogi edukacji, którą przeszedłem, była mi bardzo pomocna, tak? Bo to są naprawdę światowej klasy opracowania z zakresu jak zarządzać generalnie, tak? I czy zespołem, czy firmą, czy to są zarówno samoświadomość na temat swoich słabych i mocnych stron. To, co mi pomogło z cech charakteru, to myślę, jestem chyba stosunkowo upartym człowiekiem. Przynajmniej tak twierdzi moja żona. Ale rodzice też powtarzali, opowiadając o moich młodzieńczych latach, że zawsze starałem się dopiąć swego, tak? No, czasami to może było jako dziecko mało eleganckie, wymuszanie na nich, ale to myślę, że to jest potrzebne, tak? Czyli pewna taka determinacja, może troszeczkę arogancji, ale fokus na cel, tak? Nie za każdą cenę, ale nie tracę go z oczu. A jakie cechy i umiejętności powinna mieć osoba, która chciałaby założyć własną firmę? Co powinna w sobie wykształcić, jeżeli jej tego jeszcze brakuje? Pewność siebie. Myślę, że to będzie pomocne. Trzeba być pracowitym. Ale to, co jest najważniejsze, myślę, że to jest umiejętność marzeń, posiadania marzeń, bo tego tak naprawdę wszystko chyba się zaczyna. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakby nasze życie mogło wyglądać inaczej niż i teraz
w miejscu, w którym się znajduję. To jest zaczątek zapodnienie tego umysłu w kierunku działań, które mają na celu to, aby zacząć je realizować. Więc to jest wypadkowa tak na dobrą sprawę, bo nie wiem, mam przyjaciół, którzy są kompletnie inni ode mnie, odnieśli sukces w biznesie i tak się właśnie teraz gorąco próbuję zastanowić, czy to są uniwersalne cechy moje, bo to jest klucz do sukcesu, czy też nie, ale myślę, że wszystkich nas łączy determinacja i w dążeniu do celu. Trzeba wierzyć w sukces i tak, to jest to. A jak ważna w takim razie jest umiejętność podejmowania ryzyka i zarządzania tym ryzykiem? Pan lubi je podejmować? Tak, aż zanadto. Lubię się bawić ryzykiem. Myślę, że nie będę pierwszą osobą, która powie, że szampana nie pije ten, kto nie ryzykuje. Więc ryzyko jest wkalkulowane i ryzyko trzeba ponosić, bo tak statystycznie rzecz biorąc, to im większe ryzyko, tym większa wygrana. Ale poziom ryzyka jest pewnie różny i różnie pojmowany, bo inne ryzyko towarzyszy osobom, które mają powiedzmy stałą posadę w firmie i decydują się na krok pod tytułem założę własną firmę, czyli przez chwilę pozostaję bez bieżących dochodów, a inne ryzyko, kiedy kończę studia, zaczynam tak na dobrą sprawę ścieżkę kariery zawodowej, no i albo pójdę do kogoś do pracy, albo zacznę robić coś na własną rękę. Inne ryzyko podejmowałem teraz w momencie zakładania swojej ostatniej spółki, kiedy jest spółka stricte kapitałowa, kiedy zakładaliśmy biznes, na którym się kompletnie nie znaliśmy i to było ryzyko innej kategorii, ale umiejętność podejmowania ryzyka jest niezbędna i konieczna i bez tego tak naprawdę nie ma możliwości, aby mówić o odniesieniu sukcesu. A jakie są Pana dalsze plany na przyszłość? Rysują się już? Ja planów mam bardzo dużo, ale one są tak na tę chwilę nieuporządkowane. Jeżeli chodzi o mój biznes obecny, czyli spółkę LPT Group, która zajmuje się dostarczaniem narzędzi marketingowych dla farmabiznesu, dla firm farmaceutycznych, jesteśmy na etapie wprowadzania takiego stosunkowo nowego modelu biznesowego na rynek i to jest proces, który już prowadzę 2 lata i w tym wiąże też swoją przyszłość. Jeżeli mogę, to krótko go scharakteryzuję. My pracując dla firm farmaceutycznych staraliśmy się zaobserwować, w jaki sposób moglibyśmy stworzyć im nowy sposób dotarcia do ich klienta, czyli tak naprawdę mówiąc do lekarza. I szukaliśmy bardzo długo rozwiązań różnych. Mam tu na myśli systemów informatycznych, które wspierałyby pracę przedstawicieli, które byłyby zintegrowane z innymi systemami informatycznymi po stronie już klienta. Mieliśmy taką przygodę w swojej karierze, że staliśmy się przedstawicielem pewnej francuskiej firmy, która była producentem narzędzi typu CRM i napisała rozwiązania informatyczne właśnie dla branży farmaceutycznej, wpisujące się w taką strategię biznesową, jakim jest closed loop marketing, czyli zamknięta pętla marketingowa. Był to moment, w którym tego typu rozwiązania dopiero wchodziły na rynek i to był początek naprawdę premiery światowej, bo w Europie było kilka instalacji, implementacji tych systemów, w Polsce nie było ani jednego, my staliśmy się dystrybutorem tego narzędzia, ale partner nasz, z którym się związaliśmy, dopiero tworzył to narzędzie, więc my rok czasu prawie zajęło nam tłumaczenie tego programowania na język polski, instrukcji, ale dzięki temu bardzo dużo się nauczyliśmy. I to doświadczenie pozwoliło nam, na kanwie tego zbudowaliśmy właśnie nasz obecny model biznesu. Zaobserwowaliśmy, że jest to pewien trend na rynku, czyli firmy chętniej zaczęły wykorzystywać narzędzia cyfrowe do komunikacji z lekarzami. Dlatego
obserwując tak na pewną sprawę, w jaki sposób docierają oni do lekarzy, zaobserwowałem pewną zależność, że ich przekaz jest zbudowany z dwóch części, z części promocyjnej i z części edukacyjnej. I potem postawiłem sobie pytanie takie, ok, skoro oni chcą dostarczać tą wiedzę, taką formę komunikacji do lekarzy, to gdzie ci lekarze są? I odpowiedź, jaką znalazłem na rynku, to są towarzystwa lekarskie, czyli naturalnie powołana instytucja, stowarzyszenie, które reprezentuje biznes, tak naprawdę środowiska przedstawicieli danej grupy zawodowej. Ale owe towarzystwa na tę chwilę, do momentu, kiedy my nie wprowadziliśmy ten projekt, nie posiadało narzędzia w postaci serwisu edukacyjnego. Więc zaproponowaliśmy towarzystwom taką współpracę, że opracujemy rozwiązanie informatyczne, które pozwoli takie serwisy zbudować i zaczęliśmy zapraszać do współpracy firmy, które współtworzą content edukacyjny dla lekarzy. Przy czym tutaj dotykamy takiego zagadnienia, jakim jest content marketing, czyli marketing treści, gdzie jest to znowu bardzo świeże pojęcie na rynku i jako narzędzie marketingowe, na tyle świeże, że w chwili obecnej od w zasadzie 2 lat jeżdżę i edukuję swoich klientów, w jaki sposób należy z takich narzędzi korzystać, ale to jest wracając do pytania, początku pytania, mój fokus i cel na najbliższe lata. Ambicję mam taką, aby zrobiło się to narzędzie globalne. W chwili obecnej jesteśmy w 2 towarzystwach, mam nadzieję pozyskać je wszystkie i być jedną z głównych sił na rynku. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Tamborski, mam 39 lat i jestem łódzkim przedsiębiorcą. Jestem założycielem 3 spółek kapitałowych, z czego 2 zajmują się marketingiem farmaceutycznym, a 1 działa w branży fitness. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem 3 dzieci i amatorsko trenuję brazylijskie jiu-jitsu. Prowadzi Pan kilka firm, kilka spółek. W związku z tym, kto jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji tych biznesowych? To bardzo różnie wygląda w różnych spółkach. Może skupię się na jednej spółce, firmie LPT Group, która dostarcza firmom farmaceutycznym narzędzi marketingowych w postaci aplikacji internetowych czy aplikacji natywnych wykorzystywanych do promocji ich produktów. U nas w firmie podejmuje się dziennie kilkadziesiąt decyzji i staramy się wypracować taką kulturę wśród naszego zespołu, aby ludzie potrafili samodzielnie podejmować decyzje. Projekty, które realizuję dla naszych klientów wymagają na początku opracowania koncepcji, którą tworzymy zespołowo na zasadach burzy mózgów, a następnie realizują to osoby kompetentne, przypisane do obszarów, które wymagają zaangażowania. Mam tu na myśli, że grafik robi swoją pracę, programista robi swoją pracę, czym innym zajmuje się account manager, który też podejmuje własne decyzje, chociażby wyceny i prowadzenie zarządzania tym projektem. Oczywiście są decyzje przypisane mnie jako osobie, która zarządza biznesem, czyli wytyczanie kierunków działań dla naszej firmy. Natomiast z racji na to, że ja, tak jak powiedziałem, jest to spółka, sporo rzeczy konsultuję to ze swoimi wspólnikami, którzy w życiu prywatnym są moimi przyjaciółmi i tak się dzieje od. A jak wygląda sam proces podejmowania decyzji? Bo od momentu wymyślenia jakiejś sprawy poprzez przeprowadzenie jej, no to jest to jednak cały proces. Jak on wygląda i kto za niego odpowiada? To wszystko zależy od tego, czego ta decyzja dotyczy. Staram się otaczać się takimi ludźmi, którzy są w stanie sami podejmować decyzje i w ten proces jak u nich to przebiega, nie wnikam. Jeżeli chodzi o sprawy strategiczne dla naszej spółki, odbywa się to na zasadach dyskusji, gdzie w pewnym momencie albo ustalamy sobie formę podjęcia decyzji, czyli głosujemy większością głosów, lub też głosujemy na zasadach takich, jakimi jesteśmy partycypantami w biznesie. Jest Pan bardzo aktywnym człowiekiem, w związku z tym jak ważna jest dla Pana kreatywność w biznesie, ale także w prowadzeniu swojej działalności?
Kreatywność to cecha nieodzownie potrzebna w biznesie, który prowadzę, ponieważ zajmuję się reklamą i promocją, więc każdy projekt, który robimy, jest nacechowany, powinien być nacechowany kreatywnym podejściem do problemu. Tego oczekują nas klienci. Dlatego staram się dobierać takie osoby, które ja nazywam to nie są przeźroczyste, czyli poza kompetencjami, które powinny mieć, twardymi kompetencjami w zależności od pełnionych funkcji, obowiązków w firmie, staram się, aby człowiek miał tą drugą swoją osobowość, czyli coś, czym jest w stanie się pochwalić, coś, czym się zajmuje po tym, jak po 17 wychodzi ode mnie z pracy. Dlatego ja zauważyłem, taką mam swoją obserwację, że takie osoby są dużo bardziej kreatywne i wartościowe, jeżeli ich życie nie wypełnia tylko praca i myślę, że to jest klucz do sukcesu, aby takimi osobami się otaczać. A czy kreatywnie podchodzi Pan do rozwiązywania trudnych, lekko problematycznych sytuacji w życiu zawodowym? To jest ciężkie w mojej ocenie, czy to jest kreatywne, czy to nie jest kreatywne, bo kreatywność to jest z definicji umiejętność wynajdowania czegoś nowego. I można nazwać to bystrością, tak? Czyli łączenia pewnej wiedzy i umiejętności do tego, aby poradzić sobie w danej sytuacji. Więc jak najbardziej staram się korzystać z tego, co już doświadczyłem i jaką wiedzę mam, która pozwala mi podjąć taką czy inną decyzję akurat w sytuacji, w której to muszę uczynić. W związku z tym, że jest Pan bardzo kreatywny, to jak wyznacza Pan cele długo- i krótkoterminowe? Czy są to spontaniczne decyzje, czy zaplanowane z ołówkiem i kartką w ręku? Dla siebie czy dla innych? I tak, i tak. Ja mam sprawdzoną metodologię działania. Lubię czasami odciąć się od tego, co robię i odpłynąć i zastanowić się, popatrzeć trochę z perspektywy na to, co się dzieje wokół mnie. I wtedy naprawdę dochodzę do bardzo ciekawych pomysłów. Staram się je spisać i podzielić na cele krótkoterminowe. I to jest metoda, którą stosuję i staram się wdrażać w życie. Natomiast nie ukrywam, że przysparza to też dużo problemów, bo nie zawsze to dobrze konweniuje i koresponduje z tym, co robię na co dzień. I trzeba naprawdę w dużego takiego zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do rzeczy, które chcemy zrobić inaczej bądź zupełnie nowych. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że spisane cele są potrzebne, bo ja nie ukrywam, mam trochę z tym problem i zbyt może nawet często planuję w głowie, a wiadomo, że pamięć jest zawodna i powoduje to, że nieusystematyzowane rzeczy zaczynają się na siebie nachodzić, ciężko potem o nadanie priorytetu we właściwym czasie, ale kiedyś zasłyszałem taką bardzo fajną technikę, która się sprawdza i myślę, że ona jest uniwersalna. Na koniec dnia trzeba sobie zadać pytanie, czy z rzeczy, które dzisiaj miałem okazję zrobić, któryś przybliża mnie do tego celu, który sobie wcześniej spisałem. No, czasami prawda bywa bolesna i okazuje się, że zająłem się wszystkim, ale nie tym, co było tak naprawdę ważne dla realizacji celów. A w takim razie jak wygląda ten proces osiągania przez Pana celów? Jak to sobie Pan planuje? No, w bardzo podobny sposób, tak jak przed chwilą opowiedziałem. Cele długoterminowe dzielę na krótkoterminowe, te znowu na zadania i czynności. Więc no, to jest taka może ogólne złote zasady zarządzania projektami, no ale tak się dzieje, tak? Ci są te kamienie milowe, wyznaczanie terminów, przypisywanie zasobów i egzekucja. I tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy to są duże czy małe projekty. Metodologia jest ta sama, tak? I oddanie się jej w jakimś stopniu gwarantuje to, że może nie o czasie, ale w dobrym kierunku i dojdziemy do tego miejsca.
Wspomniał Pan też, że bardzo ważny jest feedback, czyli uzyskanie odpowiedzi od drugiej strony, co się udało, co się nie udało, żeby móc wyciągnąć te własne wnioski. W związku z tym, w jaki sposób upewnia się Pan, że komunikacja czy z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi przebiega w odpowiedni, no i przede wszystkim skuteczny sposób? Proces komunikacji jest bardzo ciężkim procesem, ponieważ mamy do czynienia z nadawcą i odbiorcą i to jest obszar, któremu ja bardzo dużo poświęcam czasu przy wdrożeniach nowych pracowników w przyjmowaniu do firmy. Sam byłem uwikłany w różnego rodzaju sytuacje biznesowe wynikające z niedomówień albo z zjawiska nadinterpretacji tego, co zostało ustalane w trakcie spotkań. Ja traktuję ludzi i rozmówców swoich, a w szczególności w biznesie trochę infantylnie, czyli ja proszę ich o to, żeby oni parafrazowali swoimi słowami, powiedzieli to, co ja do nich powiedziałem i czynię dokładnie to samo, aby mieć pewność, że dobrze się rozumiemy. Po spotkaniach staram się, aby podsumowanie, resume też przybrało też formę pisemną, prosząc o naniesienie korekt i to minimalizuje ryzyko nieporozumień. Bo tak jak powiedziałem, proces komunikacji jest wbrew pozorom jest bardzo trudnym procesem. W takim razie czym są dla Pana negocjacje? No i przede wszystkim jak ważna jest ta umiejętność w biznesie? Negocjacje to naturalny proces, kiedy dwie strony próbują wypracować pewien konsensus i porozumienie, tak? I negocjować można kompletnie wszystko i wszędzie, tak? Od godziny przyjścia dziecka z imprezy po duży kontrakt w biznesie. Ja, jaką stosuję zasadę, to ja staram się wejść, mówiąc kolokwialnie, w buty mojego rozmówcy i starać się dobrze zrozumieć jego intencje. I to pozwala mi dopasować się do jego oczekiwań. To nie znaczy, że zawsze idę na ustępstwa, bo w pewnym momencie, jeżeli rozwiązanie jest poza tą naszą batną, którą sobie ustalimy na samym początku, no to dochodzi do impasu po prostu. Trzeba też być liderem, w związku z tym jak stać się dobrym przywódcą, jeżeli już zatrudnia się pracowników? Tego nie wiem, bo to jest takie pytanie typu, jak stać się dobrym rodzicem. Jest gro opracowań, studiów, szkoleń, które pomagają. Jest to zbiór kompetencji, które ułatwiają bycie dobrym przywódcą, natomiast nie wiem, czy do końca złoty środek, bo pomimo zdobytej wiedzy nasze uwarunkowania charakterologiczne mogą po prostu być swoistym problemem i ograniczeniem dlatego, aby być dobrym przywódcą, bo ktoś, kto jest introwertykiem, jemu będzie ciężko się komunikować z pozostałymi, kiedy on nie przezwycięży tejże cechy, bycie otwartym na innych, gdzie trzeba być i szefem, i coachem, i czasami przyjacielem, ale też umieć zwrócić konstruktywny feedback w postaci ochrzanu, krótko mówiąc, to będzie ciężko, aby ludzie widzieli w tobie dobrego przywódcę. Ale nie pokusiłbym się o definicję, nie jestem pewien, czy jestem dobrym przywódcą. Mam nadzieję, że może tak oceniane, ale to nie mnie oceniać. To czym Pan się kieruje, gdy chce Pan stworzyć sprawnie i efektywnie funkcjonujący zespół? Co Pan bierze pod uwagę? Przy formułowaniu zespołu bardzo ważny jest dobór członków zespołu. Oczywiście na początku powinien być dobrze zdeklarowany cel, w jakim celu ten zespół jest formułowany, bo przecież nie tworzymy zespołu tylko dlatego po to, żeby je tworzyć, tylko po to, aby ten zespół pracował i realizował konkretne cele. Więc to jest pierwsza podstawowa zasada. Drugą zasadą jest to, aby cele, które definiujemy dla zespołu, one były, no, tak mówiąc już taką nomenklaturą naukową, SMART, tak? Że one były zrozumiałe, akceptowalne, mierzalne, które będą miały możliwość wykonania przez ten zespół, żeby osoby będące członkami tego zespołu miały kompetencje i możliwości. A kolejną rzeczą to jest stworzenie im warunków, komfortowych warunków do pracy, tak? Czyli wyzbycie się chęci mikrozarządzania i korygowania zachowań i działań tych członków, tylko pozwolić pracować i rozliczać z efektów tej pracy.
I teraz przejdźmy do tego rozliczania efektów, bo to też nie jest takie oczywiste, bo trzeba przez cały czas monitorować i swoje działania, działania firmy, działania swoich pracowników, więc w jaki sposób Pan stosuje ten monitoring w codziennych i długoterminowych czynnościach? Czy mógłby Pan podać jakiś przykład? My długo mieliśmy problem z monitorowaniem procesów, które się dzieją u nas w firmie i w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na system informatyczny, który nas wspiera w tym. Monitorujemy to, co się dzieje w trakcie realizacji projektów poprzez rejestrowanie zdarzeń, które są wykonywane przez naszych pracowników. Mam tu na myśli od początku, kiedy projekt nie jest jeszcze projektem, tylko jest prospektem, czyli jest w lejku sprzedażowym jest to moment, w którym interesujemy naszego oferenta naszą ofertą klienta potencjalnego, następnie przechodzi to przez lejek sprzedażowy, kiedy domawiamy szczegóły, a następnie wchodzi w realizację tego projektu, a następnie wchodzi w fazę już produkcyjną. Więc wszystko to, co się dzieje, jest rejestrowane. Oczywiście sukcesem jest dobre wdrożenie i przygotowanie zespołu do tego, aby to robili, bo system tylko systemem i można go zawsze obejść i siła takiego systemu jest tylko wtedy, kiedy te czynności są rejestrowane i to pozwala dobrze orientować się w tym, co się dzieje. Ale też taką metodą, którą my praktykujemy, są cykliczne spotkania zespołu i omawianie na bieżąco rzeczy, które wynikają przy realizacji bieżących projektów, jak również ze spotkania zarządu, na których omawiamy i wytyczamy sobie kierunki działań. Czy mógłby Pan opowiedzieć historię o tym, jak nauczył się Pan czegoś poprzez doświadczenie i jak przede wszystkim Pan to zdobyte doświadczenie wykorzystuje w praktyce? Lekcja przedsiębiorczości to lekcja nieustannej nauki i doświadczenia, które nabywałem przez kolejne lata swojej kariery zawodowej, owocowały i owocują nadal. Takim doświadczeniem, którym mógłbym się z Państwem podzielić, które miało miejsce stosunkowo niedawno, było doświadczenie przy rekrutacji do zespołu sprzedaży nowego przedstawiciela. Dałem się złapać taką stosunkowo znaną już mi wobec pułapkę, jaką stosują przedstawiciele handlowi. Nie sprawdziłem referencji, człowiek się świetnie sprzedał. Z CV wynikało, że ma duże doświadczenie w bardzo zbliżonej branży, w której my pracujemy. Natomiast potem nastąpił moment rozczarowania, czyli po tej aurze, którą zbudował wokół siebie w trakcie CV, kiedy ja odstąpiłem w trakcie interwiu od wszystkich narzędzi, które dotychczasowo wykorzystywałem, je chroniły przed tego typu podjęciem błędnej decyzji, tak mnie człowiek oczarował i zwiódł na manowce, że mówię, okej, ty masz wystarczająco dużo doświadczenia w tym, co robisz, że ja pójdziemy teraz zupełnie innym torem, więc zaczęliśmy twórczo bez mała rozmawiać o tym, co możemy wspólnie zrobić przed podjęciem tak naprawdę decyzji, że ja chcę go zatrudnić. No i to się okazało cennym doświadczeniem, kosztownym doświadczeniem dla mnie, ponieważ to nauczyło mnie, że przedstawiciele, akurat ta grupa zawodowa handlowi, oni są wyspecjalizowani w sprzedaży samych siebie. I ten człowiek dokładnie to zrobił. On przyszedł i sprzedał siebie, a ja go kupiłem. Przy czym ja potrzebowałem kupić jego kompetencje, a nie jego samego. Więc ja za to słono zapłaciłem, ale myślę, że to jest lekcja, którą powinienem odrobić, aby uniknąć popełnienia kolejnych takich samych błędów. W takim razie, czego nauczył się Pan w trakcie zarządzania firmą i czy to było pomocne w uniknięciu błędów na przyszłość? Będąc młodym przedsiębiorcą, bardzo pragnąłem być bardzo dobrym kolegą i przyjacielem dla wszystkich. I to też mnie nauczyło tego, że owszem, z ludźmi trzeba bardzo żyć poprawnie i budować relacje takie, które pozwalają nam się dobrze czuć razem ze sobą, ale kiedy wyczułem, że przekraczamy taką cienką granicę, gdzie zaczyna ludzie traktować moi pracownicy nie jako kolegę, nie jako szefa, zaczynałem mieć problem z egzekwowaniem
powierzanych im obowiązków, co nauczyło mnie bycia bardziej konsekwentnym w egzekwowaniu tychże obowiązków i może trochę bardziej surowym szefem, ale w mojej ocenie zdecydowanie to się przełożyło na efektywność naszej pracy. Efektywność wiąże się na pewno z zarządzaniem czasem, a przede wszystkim szef powinien umieć zarządzać czasem. Jak Pan planuje swoje codzienne i cotygodniowe czynności? Teraz żyjąc w dobie tak zwanego digitalu i mediów cyfrowych i rozwiązań mobilnych mamy sporo narzędzi, które wspomagają nam zarządzać tym czasem. Więc no, poza ołówkiem i kartką, gdzie notuję sobie w kalendarzu rzeczy, używam różnego rodzaju oprogramowań i aplikacji, które mi dodatkowo jeszcze przypominają. Czyli tak zwane to-dosy, co mam zrobić, listę rzeczy, które już zrobiłem, przeparkowywanie tego na kolejny okres, co mi się nie udało zrobić, więc to są takie podstawowe techniki. A czy ma Pan jakieś wskazówki dotyczące zarządzania czasem, które Pan sam stosuje, a mógłby polecić osobom, które dopiero myślą o rozpoczęciu własnego biznesu? Ja myślę, że do końca nie jestem dobrym przykładem zarządzania własnym czasem, ponieważ długo nie korzystałem z takich narzędzi, które przynajmniej wobec były mi znane, bo uważałem, że jestem młody, mam świetną pamięć i po co mam notować. Natomiast bezwzględnie radzę i egzekwuję to od moich współpracowników, aby spisywali sobie te rzeczy, które są do zrobienia. Czy to w skali dnia, czy to w skali tygodnia. Rzecz planuj na kartce, zawsze. Planuj na kartce i rozlicza się z tego przed samym sobą i wtedy dojdziesz tam, gdzie chcesz. Nawet jak mamy wszystko świetnie zaplanowane, to niestety nie udaje się uniknąć tych stresujących sytuacji. Jak Pan radzi sobie ze stresem? Ja staram się panować nad stresem, więc jeżeli znajduję się w sytuacji, która jest dla mnie stresogenna, poker face, tak? Czyli no, po mnie nie widać, że się stresuję. Natomiast naturalną rzeczą jest to, że muszę odreagować i upust swoim emocjom daję na macie, gdzie trenuję brazylijskie jiu-jitsu i tam albo jestem okładany, albo okładam innych swoich kolegów. A jak ważne dla początkującego przedsiębiorcy jest zachowanie tego zdrowego dystansu, tego balansu pomiędzy życiem prywatnym a pracą? W mojej ocenie jest to bardzo istotne i rekomenduję wszystkim, tym na początku tej drogi, jak i również już doświadczonym przedsiębiorcom, aby wypracowali sobie i znaleźli w kalendarzu, czy to w skali dnia, czy tygodnia, miejsce i czas, które poświęcą sami sobie. Ja osobiście udało mi się wypracować wraz z moją rodziną to, że zostało zaakceptowane, że ja taki czas potrzebuję dla siebie i komfortowo mogę realizować się pozazawodowo. Trenuję od przeszło 10 prawie lat już sztuki walki. Obecnie skupiłem się na brazylijskim jiu-jitsu i każdy wolny czas, a minimum te 1,5 godziny dziennie staram się spędzać na macie. Jest to azyl, w którym jestem pozbawiony kontaktu ze sprawami biznesowymi, ze sprawami domowymi, które, jak wiemy, potrafią być też wymagające. A jakie są wady i zalety funkcjonowania jako przedsiębiorca? Zalet, to co dla mnie jest największą zaletą, jest to, że mam poczucie, że jestem panem własnego losu i że tak na dobrą sprawę pomimo miejsca, w którym się obecnie znajduję, tylko ode mnie zależy, gdzie tak naprawdę będę za kilka lat. Ale prawdą też jest to, że wszyscy tak myślimy, zaczynając nasz biznes i mamy nadzieję, że w tej loterii życia to my wyciągniemy ten szczęśliwy los. Niestety życie bywa, no życie to życie, tak? Czyli tu gwarancji nigdy nie ma, że nam się uda i wadą jest to, że po 20-30 latach takiej pracy i realizowania się jako przedsiębiorca może się okazać, że życie nam przeleci, a my jesteśmy w punkcie wyjścia. I myślę, że takich historii też jest bardzo dużo i to jest realne ryzyko, przed którym również ja stoję, bo decydując się na to, aby pójść i rozwijać się w kierunku i realizować się jako przedsiębiorca, jednocześnie pozbawiłem siebie możliwości realizowania swojej ścieżki zawodowej
nie wiem, z jednej z korporacji. Więc to jest wadą na pewno. Kolejną wadą, bym powiedział, jest to, że pomimo złudnego pewnej swobody działań, osoby, które prowadzą własny biznes, są 24 godziny w pracy. Czyli pomimo tego, że jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby wziąć sobie poniedziałki, kolejny poniedziałek wolny, czy jakikolwiek termin, w którym chciałbym pojechać sobie na narty, czy pojechać na jakąkolwiek wycieczkę, umysł cały czas gdzieś w tle jest proces prowadzenia własnego biznesu i ciężko jest się totalnie od tego odciąć. Ale to daje znowu takie poczucie, tak jak powiedziałem początkowo, pewnej niezależności, jeżeli ktoś sobie to ceni, że nie ma nad sobą zwierzchnika i robi to, na co w danej chwili ma ochotę, no to daje poczucie spełnienia. A czy ma Pan może jakieś wskazówki dla osób, które dopiero chciałyby zostać przedsiębiorcami? O czym powinny pamiętać? Po pierwsze, nadrzędna zasada: nie bójcie się marzyć, bo to jest początek przygody, a następnie odpowiedzcie sobie na pytanie, co jesteście w stanie za to poświęcić, aby zrealizować swój cel, bo tu też należy wspomnieć, że własny biznes wymaga poświęceń i to jest tylko pytanie, jaką cenę za to chcemy ponieść.